Cześć, witajcie na kanale Sztuka Samouka w kolejnym odcinku remontu salonu i prawdopodobnie będzie to już ostatni odcinek z serii remontu tego salonu, dlatego oglądajcie uważnie, ponieważ dzisiaj pokażę Wam cały efekt końcowy remontu, który zajął troszeczkę czasu i mnóstwo mojej pracy. W tym odcinku pokażę cały proces od początku do końca, jak montuję panele winylowe wraz z listwami przypodłogowymi. Dlatego usiądź wygodnie, a ja zabieram się za pracę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Corner, która oferuje m.in. panele winylowe SPC, ale i nie tylko. W swoim asortymencie mają również listwy przypodłogowe, płytki ścienne oraz podłogowe Spectra, podkłady, jak i wszystkie materiały potrzebne do montażu. Wybór paneli winylowych SPC jest dosyć duży, zresztą zobaczcie sami wzorniki. Mam tutaj kilka kolekcji paneli winylowych od Corner. Każdy powinien coś wybrać dla siebie. Występuje kolekcja Solid Floor Scandi, Natural Floor, Luxury Floor układana w wiodełkę, Solid Floor oraz Corner Floor. Tutaj do salonu wybraliśmy panele z serii Solid Floor, panele winylowe z twardym rdzeniem, a dokładnie model Dąb Ceres. Są to panele 100% wodoodporne do ogrzewania podłogowego, posiadają V-fugę i strukturę drewna. Panele te mają wymiary 1240 mm na 182 mm i w jednej paczce jest 10 sztuk. Panele winylowe SPC to skrót oznaczający kamienno-polimerowy kompozyt, czyli posiada sztywny i solidny rdzeń. Powstaje on z połączenia sproszkowanej skały oraz tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości. Dzięki temu są odporne na uszkodzenia mechaniczne, nie zmieniają swoich wymiarów przy zmianach temperatury czy wilgotności, są ciche, tłumią dźwięki oraz są antypoślizgowe i odporne na promieniowanie UV. Dzięki systemowi Click są proste w układaniu i nie wymagają specjalistycznych narzędzi. Posiadają zaledwie 5 mm grubości. Z tyłu na każdym opakowaniu mamy dokładną instrukcję montażu, na co szczególnie zwrócić uwagę, czego musimy przestrzegać. Dlatego najlepiej stosować się do zaleceń producenta, która jest tutaj ładnie opisana. Zresztą wszystko Wam później opowiem. Zdecydowaliśmy się na panele winylowe, ponieważ są 100% wodoodporne, a to ze względu na to, że ten oto mały osobnik ma na imię Chico. Lubi sobie nieraz zrobić siusiu. Zobaczcie, jaki słodziak. On jest dorosły, ale malutki i nie można go tego oduczyć niestety. No i niestety przy panelach laminowanych, które mieliśmy wcześniej, gdy nas nie było w domu, a zrobił sobie siusiu, no to panele potrafiły sobie w niektórych miejscach spuchnąć. A przy tych panelach, co teraz montuję, taka sytuacja nie powinna się powtórzyć. Rozpoczynamy pracę od przygotowania podłoża pod podkład. Podłoga powinna być stabilna, no i w miarę równa. Małe odchyłki są dopuszczalne. Teraz rozmierzę sobie panele. Panele będę układał prostopadle do okna. Muszę rozmierzyć panele i sprawdzić, czy pierwszy rząd muszę docinać, ponieważ pierwszy i ostatni rząd nie powinien być krótszy jak 5 cm. I pamiętajcie, że dookoła podłogi musimy zachować dylatację minimum 5 mm od ściany. Aby szybko sprawdzić, jaka docinka wyjdzie z drugiej strony, możemy szybko posłużyć się dalmierzem. Mierzymy dalmierzem odległość do drugiej ściany. Mamy odległość prawie 555 cm. Dzielę sobie na szerokość panela, to jest 18,2 cm. Równa się, że wychodzi 30,5 panela. Z tamtej strony docinka wychodzi większa jak 5 cm, więc jest ok. Dodatkowo tutaj mam jeszcze taką wnękę, dlatego ja dodatkowo jeszcze ręcznie odmierzę sobie panele, zobaczę, jaka wyjdzie mi tutaj docinka w tym miejscu. No i zobaczcie tutaj. Musiałbym tutaj zrobić taką małą, wąską docinkę. Może to nie wyglądać ładnie i estetycznie i też może tutaj coś szczelić. Dlatego dobrze byłoby ten panel przesunąć w tą stronę, żeby tutaj przyszedł już pełen panel. Wymierzyłem do końca, tam już wszystko jest ok. Dlatego postanowiłem pierwszy rząd paneli wzdłuż odciąć po 5 cm panela. No i wtedy reszta mi tam ładnie się zegra. Aha, i jeszcze jedno. Dla pewności możecie w kilku miejscach sprawdzić sobie odległość od ściany do ściany, żeby sprawdzić, czy są w miarę równe odległości, bo może być jakaś ściana przekoszona.
i wtedy może Wam tam wyjść zła docinka. No i też możecie sprawdzić ścianę, od której będziecie zaczynać, czy nie ma jakiegoś banana, czy nie jest pofalowana. Ja tutaj te ściany równałem, także one są w miarę proste i równe. Przed ułożeniem podkładu dokładnie odkurzam podłogę. Ja zastosuję tutaj podkład SPC 1200, czy jak ktoś woli SPC 1200. Jest to mata kwarcowa pod panele, które wybraliśmy. Jest bardzo cienka, ponieważ ma grubość 1 mm i jest w takiej rolce. Podkład ten stosujemy również na ogrzewania podłogowe. Więcej na jego temat możecie przeczytać na stronie producenta lub też na jego sklepie. Majster przyszedł sprawdzić, jak idzie robota. I teraz tak, jak panele układam w tamtą stronę, to podkład rozwijam odwrotnie, czyli w tamtą stronę. Można powiedzieć na krzyż. Podkład rozwijam tą świecącą stroną do góry. Zginam sobie podkład, odsuwam, nożykiem z ostrzem hakowym odcinam podkład. Tak rozwijam w całym pomieszczeniu. Aby te maty mi się nie rozjeżdżały na łączeniu, to od razu sobie sklejam taką taśmą aluminiową. Po rozwinięciu podkładu sprawdzam jeszcze, czy nie ma pod nim żadnego kamyczka czy brudu. Podkład jest cienki i wszystko można wyczuć pod ręką. Przed układaniem zostawiam panele do aklimatyzacji, zanim je położę, minimum na 24 godziny. I możemy zacząć układać panele od pierwszego rzędu. Jeśli pierwszy rząd paneli nie docinamy, robimy z pełnego panela, to na opakowaniu mamy fajną instrukcję, jak to zacząć układać. Czyli robimy to w ten sposób. To jest nasz taki panel pomocniczy. Wpinamy pierwszy panel. Drugi panel łączymy z drugim panelem pomocniczym. I tak po kolei łączymy sobie pierwszy rząd. Później łączymy sobie drugi rząd z przesunięciem tutaj o minimum 30 cm. I jak mamy dwa rzędy wzdłuż ułożone, to te panele pomocnicze sobie wyciągamy delikatnie i te dwa rzędy sobie przesuwamy do ściany, zachowując tutaj minimum 5 mm dylatacji od ściany i już mamy równiutko ułożone dwa rzędy paneli, ale ja tak nie robię, bo muszę sobie pierwszy panel dociąć, dlatego odpinam to wszystko. Aby zdemontować panele, wystarczy panel podnieść do góry i wyciągnąć. Jeśli chcemy rozłączyć pojedyncze panele, to nie podnosimy panelu do góry, bo możemy uszkodzić zamek, tylko rozsuwamy w ten sposób i mamy rozłączone. Panele układam tym wpustem do siebie w ten sposób. Na początek tak na sucho rozkładam panele, żeby zobaczyć, jaka wyjdzie docinka tam na końcu. Mierzę sobie, ile tu jest centymetrów. 25. To jest za mało. Minimalna docinka panela powinna wynosić minimum 30 cm. Dlatego pierwszy panel sobie troszeczkę skrócę, żeby tutaj ta odległość była większa jak 30 cm. Końcówkę skrócę sobie o 16 cm. Zaznaczam sobie ołówkiem, kątownikiem sobie mierzę. Zaznaczam linię cięcia. Cięcie paneli winylowych jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy zwykły nożyk. Nacinamy sobie 2-3 razy i po prostu panel przełamujemy w ten sposób i panel mamy ładnie obcięty. Aby dociąć na wymiar panel, to wystarczy ten panel, który będziemy docinać, obrócić w ten sposób, przyłożyć do ściany, oczywiście zachowując tutaj odpowiednią dylatację. Zaznaczamy sobie panelem pod spodem. Ja jeszcze kątownikiem zrobię sobie krechę, no i docinamy. I łamiemy. Ja u siebie tutaj pierwszy rząd paneli muszę odciąć te 5 cm, które mówiłem wcześniej, dlatego zaznaczam sobie każdy panel do odcinki, odcinam i zaczynamy pomału montaż.
Zaczynamy pierwsze łączenie. Przykładam drugi panel z pierwszym. Ustawiam panel tutaj równiutko, żeby nie było żadnego uskoku. Młotkiem gumowym dobijam. I teraz tak, ten panel, który tutaj docięliśmy, kawałek, który został, biorę go i montuję go od początku z przodu, gdzie zaczęliśmy. Taki sposób jest najłatwiejszy, no i też nie mamy dużych strat materiału. Oczywiście można panele łączyć na cegiełkę z przesunięciem 1/3. To wszystko zależy, jak to woli, kto jaki ma gust. I jeszcze taka uwaga, jeśli zamawiacie panele do swojego pokoju, warto dodać te 5-10% naddatku, ponieważ zawsze jakaś jest strata materiału, coś tam się nam uszkodzi. Zawsze powinniśmy tak 5-10% sobie więcej zamówić, żeby później nie było problemu, że paneli nam zabraknie. Przykładam sobie ten docięty kawałek i zobaczcie, tutaj zakład między panelami powinien wynosić minimum 30 cm. Tutaj chyba będzie za mało, jest 25, także muszę jeszcze ten panel troszeczkę skrócić. Montaż tych paneli winylowych jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy tylko sobie przyłożyć panel do wpustu tutaj. No i opuszczamy i tyle. Najpierw panel montujemy dłuższym bokiem. Podnosimy, wciskamy wpust, dociskamy do tego panela i młotkiem gumowym dobijamy krótszy bok, ten zamek. Jak już mam dwa rzędy paneli położone, to teraz biorę sobie kliny. Ja tutaj mam taki zestaw z Wolfcrafta. Dosyć takie ciekawe te kliny są, ponieważ mamy je pojedyncze. Możemy sobie je łączyć w ten sposób i sobie też regulujemy. I te kliny sobie właśnie wkładam między ścianą a panelem, żeby zachować te minimum 5 mm dylatacji. Tak samo z boku. I co jakąś odległość montuję sobie te kliny. Warto również przed montażem każdy panel sobie obejrzeć, zobaczyć, czy nie ma jakichś uszkodzeń, czy zamki są całe, czy nie są popękane, bo jak zamontujemy taki panel, to później będzie ciężko nam po prostu go wymienić. Panel jest ok, ja troszeczkę przyspieszę i polecimy parę metrów. Pokażę Wam, jak ja docinam panele równiutko, jeśli ściana nam troszeczkę ucieka z kąta, aby uniknąć takich zębów jak tutaj, a mieć równiutko docięte panele tak jak tutaj. Pomocne będzie takie urządzenie od Wolfcraft. Jest to proste urządzenie i zarazem bardzo pomocne, szczególnie jeśli musimy panele gdzieś tam dociąć pod kątem. Pokażę Wam teraz, jak to używam. Na początek mierzę sobie panel tak jak wcześniej do docięcia, czyli obracam, przykładam, zaznaczam sobie ołówkiem, gdzie będzie cięcie. Następnie kątownikiem sobie odmierzam równą linię. Panel sobie odwracam tak jak ma być. Biorę sobie to urządzenie. Te ramię jest tutaj regulowane. W każdą stronę możemy obrócić. Natomiast tym zaciskamy i stoi stabilnie. Przykładamy urządzenie do krawędzi panela. Dosuwamy do ściany. Możemy sobie wysuwać tak jak nam odpowiada. Trzymam, zaciskam. I kąt mamy już ustawiony. Następnie kątownik sobie dosuwamy do tej linii, do naszej kreski wcześniej zaznaczonej i ołówkiem zaznaczamy nową linię, czyli to jest linia cięcia. Montuję docięty kawałek panela i gotowe. Panelami doszedłem do drzwi balkonowych, teraz czeka mi tutaj docinka, tylko musimy sobie wymierzyć i odciąć kawałek panela. Ja to sobie tak, że najpierw sobie panel tutaj przyłożę, tak jak ma być. Do wymierzenia tej docinki użyję kątownika właśnie Wolfcraft. Najpierw wytrasuję sobie tą linię, przykładam tutaj do ramy drzwi, blokuję, odsuwam sobie na dylatację, odpinam. Teraz sobie tutaj przyłożę. Zostawiam sobie tutaj na dylatację parę milimetrów. No i zaznaczam sobie już ołówkiem,
I to musimy sobie odciąć. Spróbuję ten prostokąt odciąć nożykiem. Nacinam sobie najpierw tą linię. Dobrze nacinam. Spróbujmy to wyłamać. Nożykiem sobie tylko tutaj ten róg dorównam. I panel docięty. Sprawdźmy, czy się udało. Jest ok. Wszystko w porządku. I został ostatni rząd do ułożenia. Docinam panele, montuję i podłoga, jeśli chodzi o panele, będzie zakończona. I tym oto sposobem zakończyłem układanie paneli w tym pokoju. Zobaczcie, jak mi wyszło. Firma Corner produkuje również listwy przypodłogowe, zarówno serię standardową z dużym wyborem kolorów, jak również serię bardziej premium. I to właśnie z tej kolekcji wybraliśmy nasze listwy. Zabieram się teraz za montaż listw przypodłogowych. My tutaj wybraliśmy listwy białe kolekcji Venezia. Mają one wysokość 75 mm. Są to listwy wykonane z tworzywa sztucznego, dzięki czemu są wodoodporne. Po pewnym czasie one Wam nie spuchną od wilgoci jak listwy wykonane z MDF-u. Tak jak widać, te listwy są dosyć elastyczne. Można je wyginać, nie pękną. Dzięki czemu, jeśli mamy jakąś nierówną ścianę, trochę taki banan, to one mogą się ładnie poddać pod te nierówności. I co najważniejsze, ta listwa posiada tutaj takie, można powiedzieć, wąsy elastyczne, przez co w tych miejscach później nie musimy nakładać akrylu. Te listwy występują w długości 2,5 metra. Listwy te możemy zamontować na dwa sposoby: przykleić na klej montażowy lub też zastosować takie specjalne uchwyty. Pokażę Wam te dwa sposoby montażu. Montaż listew zacznę od wejścia. Niestety ta opaska tutaj troszeczkę źle wygląda, no i muszę ten kawałek troszeczkę odciąć. Do wycięcia tego użyję multitoola. Jest to urządzenie, które powinien mieć każdy majsterkowicz, bo zawsze się przydaje, a szczególnie przy remontach. Jeśli tak jak ja zaczynam z pełnej listwy, to możemy sobie również dokupić takie zakończenia. Jest to lewe i prawe zakończenie. Dzięki tym zaślepkom szybko obrobimy sobie te zakończenie, żeby było ładnie i estetycznie. Wystarczy je tylko tutaj nasadzić. Pierwszy sposób montażu pokażę Wam na klej montażowy. Ja tutaj mam klej montażowy Titan Fix Quadrat GT. Można użyć również Fix Quadrat High-Tech, też idealnie się nadaje, bo ma mocny, szybki chwyt początkowy. Zresztą pokazywałam na innym filmie. Montaż listew na klej montażowy jest bardzo prosty. Po prostu nakładam sobie na środek listwy punktowo klej
No i przyciskam do ściany i gotowe, ale pokażę Wam. W rogach listwy docinam pod kątem 45 stopni, jeśli oczywiście mamy kąt 45 stopni. Ja tutaj użyję do tego celu skrzynki uciosowej ręcznej od Wolfcraft. Jest to wersja Pro, czyli bardziej unowocześniona niż ta starsza wersja, którą miałem wcześniej, co Wam kiedyś pokazywałem. Zasada działania jest prosta. Luzuję ją sobie tutaj. Dostawiam sobie do rogu, dociskam, skręcam sobie te pokrętła. No już mamy kąt tutaj idealny wyznaczony. Mierzę sobie, na ile dociąć listwę. Zaznaczam sobie na listwie. No i muszę tą listwę dociąć pod kątem w tą stronę. To jest wersja Pro i mamy tutaj więcej ustawień. To i to możemy sobie regulować na boki. Tutaj mamy pod spodem imbusika, gdzie to możemy sobie poluzować. No i ja sobie to przesunę na maksa w tą stronę. Dobra. Tutaj mamy dwa zaciski, gdzie blokujemy naszą listwę. Dużą nowością tej listwy Wolfcraft jest to, że końcówkę tą możemy sobie ściągnąć. Tak samo z tej strony możemy sobie to ściągnąć. I mamy dwie podpórki właśnie pod listwę przypodłogową, jeśli mamy długą. I linia cięcia przez to powinna być równa. Teraz przerzucam sobie listwę na tą stronę, żeby podciąć ją pod kątem w tą stronę. Sprawdzam na sucho, czy wszystko pasuje, czy kąty się zgrywają w miarę. Dobra, jest ok, także od razu przyklejam. Lub też dokupić sobie i zastosować w narożnikach takie słupki. Możemy ten słupek dociąć sobie na wysokość naszej listwy. W zestawie mamy też naklejki, które możemy tutaj od góry sobie dokleić. Taki montaż narożników jest troszeczkę łatwiejszy, ponieważ słupek sobie montujemy w narożniku. No i przykładamy sobie listwę, jedną, drugą. No i tak wygląda narożnik ze słupkiem. Oczywiście każdy robi według swojego gustu. Mi osobiście podoba się bardziej efekt pod kątem 45 stopni. Jak listwa gdzieś troszeczkę odchodzi, jest szpara tutaj, to biorę sobie zgrzewkę wody na przykład i dociskam, zostawiam to na chwilę, niech ten klej sobie zwiąże i wtedy tej szpary już nie będzie. Przed przyklejeniem tutaj listwy przypodłogowej jeszcze sobie tutaj wcześniej nakleję taką listwę kątową. Przed przyklejeniem miejsce sobie muszę odtłuścić. Mam tutaj aceton. Odrywam papier. Tutaj jest warstwa kleju. No i przyklejam. Dwie listwy przypodłogowe już mam tutaj w rogu ładnie docięte. Na tej ściance listwę przykleję jeszcze na klej montażowy, ponieważ tutaj jest regips, także nie będę miał się za bardzo do czego przykręcić. Natomiast na tej ściance, tutaj jest cegła, wykorzystam właśnie ten drugi system mocowania tych listew, czyli na takie uchwyty klamry. Zaraz Wam pokażę wszystko. W tym kartoniku mamy cały zestaw potrzebny do montażu w ilości 25 sztuk. W środku znajdziemy kołki i wkręty. Otwór, jaki musimy wywiercić, to jest na otwór 6 mm.
No i oczywiście mamy te blaszki takie mocujące, czyli coś takiego. Montaż na te uchwyty jest bardzo prosty. Wystarczy tą blaszkę przyłożyć do podłogi, do ściany, ołówkiem zaznaczyć miejsce wiercenia. No i tyle. Wiercimy. Według producenta pierwszy uchwyt powinniśmy zamontować 5 cm od krawędzi, od początku listwy i następny tak co 30-50 cm. Ale według mnie, jeśli mamy troszeczkę krzywe ściany, to warto je troszeczkę zagęścić, te mocowania, tak aby później listwa przypodłogowa lepiej przylegała do ściany. W wyznaczonych punktach wiercę otwory wiertłem szóstką. Podczas wiercenia w wiertarce możecie udar wyłączyć, ponieważ z udarem możecie tą dziurę troszeczkę rozwiercić. Zobaczcie, widać, że się rusza to mocowanie, tak samo tutaj. Natomiast trzeci otwór wierciłem już bez udaru i tutaj już wszystko elegancko, mocno się trzyma. Listwy montujemy bardzo prosto na te mocowania. Po prostu przykładamy listwę do ściany i nasuwamy na te uchwyty. I dociskamy mocniej, żeby zaskoczyło w ten sposób. Montaż listew na te uchwyty również dobrze się sprawdził. Listwa bardzo dobrze się trzyma. Nie ma żadnych szpar, dziur od strony podłogi, jak i tutaj od ściany. Zresztą zobaczcie sami, jak to wyszło. Róg naprawdę tutaj bardzo elegancko wyszedł. No i tak to się prezentuje. Jaki system wybierzecie, to już zależy od Was. Jeden, jak i drugi jest dobry. To jest ostatni odcinek z serii remontu salonu. Dziękuję, że obejrzałeś wszystkie 10 odcinków. A teraz zobacz, jak wygląda skończony salon.